Dzień dobry. Przyjechaliśmy do Trzęsacza, niewielkiej, ale urokliwej miejscowości nadmorskiej. Liczba stałych mieszkańców jest niewielka, około 130 osób, jednak dzięki turystom miejscowość tętni życiem, zwłaszcza latem. Znajdujemy się na stacji kolejki wąskotorowej Trzęsacz. Historia nadmorskiej kolei wąskotorowej zaczęła się 1 lipca 1896 roku, gdy pociąg po raz pierwszy wyruszył w trasę z Gryfic do Niechorza. W tamtych czasach, gdy nie było jeszcze odpowiedniej infrastruktury drogowej, koleje dojazdowe były najbardziej optymalnym środkiem komunikacji masowej, zapewniającym turystom szybkie i wygodne dotarcie do nadmorskich miejscowości wypoczynkowych. Kolej wąskotorowa na trasie Gryfice-Niechorze-Trzebiatów kursowała regularnie aż do 1996 roku. W 2011 roku rozpoczęto remont odcinka linii Trzęsacz-Pogorzelica oraz zaplanowano inwestycje w ramach rewitalizacji nadmorskiej kolei wąskotorowej gminy Rewal. We wrześniu 2013 roku, po 3 latach przerwy, spowodowanej pracami remontowymi taboru i torowisk, nadmorska kolej wąskotorowa ponownie wróciła na trasę. Zobaczmy, jak wygląda ten pociąg. Przechodzimy ze stacji kolejki wąskotorowej na ulicę Dworcową. Idziemy w kierunku ulicy Pałacowej. Po chwili z lewej strony mijamy boisko Orlik do gry w piłkę nożną. Boisko Orlik w Trzęsaczu to nowoczesny obiekt sportowy, który stanowi doskonałe miejsce do aktywnego spędzania czasu. Znajduje się w malowniczej okolicy, niedaleko nadmorskich atrakcji, co sprawia, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści chętnie z niego korzystają. Przechodzimy na ulicę Pałacową. Przy tej ulicy stoi parę lip, będących pomnikami przyrody. Drzewa te liczą około 130 lat, a obwód ich wynosi od 380 cm do 599 cm. Na jednej z tablic możemy przeczytać ciekawostki o lipach. Z jednej z ciekawostek dowiadujemy się, że lipa była uważana przez Słowian za drzewo święte. Miała chronić przed piorunami i złymi duchami. Przekonanie to przetrwało również w tradycji chrześcijańskiej, to na lipach lub pod nimi najczęściej budowano kapliczki Matki Bożej. Z prawej strony widzimy Kościół Miłosierdzia Bożego. Jest to drugi kościół w Trzęsaczu. Został on zbudowany po zamknięciu pierwszego kościoła, który zaczął ulegać zniszczeniu na klifie. Budowę ukończono w 1880 roku, a 23 grudnia tego roku świątynia została poświęcona i oddana do użytku. Był to kościół ewangelicki. Podczas II wojny światowej, wiosną 1945 roku, kościół został uszkodzony. Nie rozpoczęto jednak zaraz po wojnie jego odbudowy i niszczał aż do 1998 roku, kiedy w końcu podjęto decyzję o jego odbudowie. Obok kościoła znajduje się park. Założono go w 1880 roku jako miejsce na cmentarz, jednocześnie z wybudowaniem kościoła obok. Po II wojnie światowej park podzielił los kościoła i niszczał aż do 1998 roku, kiedy został uporządkowany. W jego centralnej części zbudowano kaplicę i miejsce pamięci po pochowanych na cmentarzu zmarłych z byłej parafii niemieckiej w Trzęsaczu. Część drzew liczy ponad 100 lat i pochodzi z czasów czynnego cmentarza. W krajobrazie Zieleńca widzimy tablice wyrzeźbione z brązu, umieszczone na płytach granitowych. Każda z tablic jest unikatowym rękodziełem przedstawiającym kolejne stacje drogi krzyżowej. Kościół, jako świątynia protestancka, służył wiernym do 1945 roku. Dopiero w 1998 roku przystąpiono do jego odbudowy
i po 5 latach 4 maja 2003 roku kościół został uroczyście poświęcony jako kościół katolicki. Najcenniejszym elementem wyposażenia odbudowanego kościoła jest wczesnobarokowy ołtarz główny wykonany w 1673 roku. W kościele zamontowano współczesne witraże przedstawiające postacie świętych i błogosławionych związanych z nauką, edukacją i wychowaniem. Kościół posiada współczesne, 18-głosowe organy. Każdego roku w okresie letnim w kościele odbywa się międzynarodowy festiwal muzyczny Sacrum non profanum. Idziemy dalej ulicą Pałacową. Po chwili z lewej strony dostrzegamy pałac, od którego ulica wzięła swoją nazwę. Pierwsze wzmianki o dworze w Trzęsaczu pojawiły się na początku XVII wieku, kiedy to doszczętnie spłonął. Jest to dawna rezydencja właścicieli Trzęsacza. Przez pewien czas właścicielami pałacu byli przedstawiciele rodu Flemmingów. To w tym pałacu urodził się 3 marca 1667 roku najwybitniejszy członek rodu Flemmingów, hrabia Jakub Henryk Flemming. Odznaczony Orderem Orła Białego, był kawalerem orderów Krzyża Zakonników Niemieckich Joannitów, duńskiego Słonia, rosyjskiego Świętego Andrzeja. Oczywiście obecnie pałac wygląda inaczej od tamtego czasu, gdyż był kilkukrotnie przebudowywany. Obecnie pałac jest własnością prywatną. Pałac wybudowano tak, aby wejście do niego znajdowało się dokładnie na przedłużeniu drogi wiodącej do kościoła świętego Mikołaja, który wtedy jeszcze istniał. Obecnie tą drogą jest ulica Klifowa. Przechodzimy na tę ulicę Klifową, która obecnie jest deptakiem. Bruk ułożono na niej w kształcie 5 z nutami. Na jej końcu znajduje się znana z lekcji geografii najsłynniejsza ruina kościoła. Jest to ruina kościoła świętego Mikołaja. Już w 1124 roku wybudowano tutaj kościół drewniany. Na przełomie XIV i XV wieku w jego miejscu postawiono murowany kościół w stylu gotyckim. Znajdował się on wtedy w odległości 2 kilometrów od brzegu morza, pośrodku wsi. Najpierw był to kościół katolicki, a po reformacji w 1534 roku został świątynią ewangelicką. Właśnie dostrzegamy ścianę tego kościoła. Jeszcze w 1658 roku świątynię odremontowano oraz wyposażono w renesansowe i barokowe ławy, stelle, ambonę, chścielnicę i ołtarz. Niestety brzeg morza znajdujący się w chwili jego wybudowania około 2 kilometrów od niego w drugiej połowie XVIII wieku zbliżył się tak blisko do kościoła, że morze zaczęło pochłaniać przykościelny cmentarz. W 1868 roku odległość klifu od ściany kościoła wynosiła 1 metr. Ostatnie nabożeństwo odprawiono w nim 2 marca 1874 roku i następnie świątynię zamknięto 2 sierpnia 1874 roku. W 1880 roku wybudowano drugi kościół, który już oglądaliśmy. W 1891 roku w wyniku podmywania klifu ukazały się pierwsze kamienie fundamentowe. Natomiast w 1900 roku morze zabrało pierwszy fragment przypory. W nocy z 8 na 9 marca 1900 roku runęła ściana północna. Przez kolejne dziesięciolecia morze zabierało kolejne fragmenty kościoła. 1 lutego 1994 roku runęła połowa ściany południowej. Po tym zdarzeniu podjęto działania mające na celu uchronienie resztek murów kościoła przed osunięciem się na plażę. Obecnie już nie powinno grozić tej ostatniej ścianie zawalenie się na plażę. Przechodzimy na taras widokowy znajdujący się na przedłużeniu ulicy Klifowej. Z tarasu możemy oglądać ostatnią ocalałą ścianę kościoła od strony morza.
Obserwując z perspektywy tarasu widokowego klif, aż trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilkaset lat temu ten klif znajdował się 2 kilometry dalej. Jaka to niesamowicie olbrzymia ilość ziemi została wymyta i przeniesiona prądami morskimi w inne miejsce. Proces ten nazywa się abrazją. Ruiny kościoła na klifie przypominają o potędze morza, a nowoczesna platforma widokowa pozwala podziwiać majestatyczne piękno Bałtyku. Szeroka plaża, malowniczy klif i liczne atrakcje, takie jak nadmorska kolej wąskotorowa czy muzeum multimedialne, które znajduje się obok ulicy Klifowej, sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. To miejsce idealne zarówno na spokojny wypoczynek, jak i aktywne zwiedzanie. Niezależnie od tego, czy przyjeżdżasz tu, by odkrywać historię, cieszyć się nadmorskim krajobrazem, czy po prostu odpocząć, Trzęsacz zawsze pozostawi w Twojej pamięci niezapomniane wrażenia. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach lub miejscach, które wkrótce ukażą się na tym kanale. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.